Dzień dobry. Dziś kolejny film z Deusem w roli głównej. Z Deusem w nowym softie 3.02 chyba, beta. Ale pierwsze, w ramach wstępu, chciałem Wam zaprezentować to miejsce tutaj, które jest dosyć specyficzne. Jest to miejsce o bardzo dużym zaśmieceniu. Chciałem, żebyście zobaczyli sobie na ten grunt, który tutaj jest. Mam takie kawałki żelaza, kawałki koksu, kawałki cegieł i im bliżej zabudowań, tym przybywa tego trudnego terenu, można powiedzieć. Cały teren, można powiedzieć, że jest okraszony różnym dziadostwem. Jest to pole typu fekaliowego, na które wysypywano popiół również z pieca, śmieci. Jednak sami chyba dobrze wiecie, że w takich miejscach zazwyczaj jest najwięcej. Tutaj chyba fragment kości, nie, to będzie drewno. Tu żużel przepalony, jakiś fragment ceramiki, żelazo na wierzchu. I widzicie, im bliżej budynku, tym ten problem gruntowy się, że tak powiem, powiększa. Tak więc bardzo wymagające miejsce. Miejsce jest zasiane kukurydzą, jednak mam dokładnie 70 cm przestrzeni. To taka jest przepisowa odległość przy takim typie zasiewu kukurydzy. Zobaczcie tutaj. Tak wygląda grunt. Grunt specyficzny, a dodatkowo jest przelany wodą. Można powiedzieć, że bardzo wilgotny. Do testu, może w tym miejscu, miejsce nie jest sprawdzone, na pewno jest tu jakieś żelazo, ale postaram się troszeczkę urozmaicić ten film i ten przekaz. Mam tutaj denarka jagiellońskiego, którego widzicie tu fragment kości, którego umieszczę tutaj może na głębokości niewielkiej, 3, może 4 cm. To przykład celu nisko przewodzącego. O, jak sobie tutaj leży, oznaczę go sobie znacznikiem jurajskim. No i może tutaj w tym miejscu umieszczę kolejny cel. Troszeczkę głębiej, może 4 cm. Będzie to denar krzyżowy. Cel w troszeczkę innej charakterystyce, wykonane z czystego srebra. Bardziej, popatrzcie, tutaj powinienem to zostawić, tu jest folijka. Wiecie co, ja to zostawię tutaj, tą folijkę. Pamiętajcie o niej, widzicie ją tutaj? Taka cienka folijka. Zobaczymy, jak nam to będzie współgrało z tym celem. I po raz kolejny sobie tutaj oznaczę. Tak więc, podsumowując, jestem w bardzo trudnym terenie. W terenie, można powiedzieć, straszliwie zaśmieconym. I chciałem Wam zaprezentować, jak się będzie sprawował Deus 2 na nowym softie w tym terenie. Myślę, że w dwóch typach ustawień to spróbuję zrobić. I może na koniec pokażę Wam również, jak działa tutaj Versa. Również w softie beta, ale jeszcze nie udostępnionym szerokiej publiczności. Więc na ten moment to wszystko. Przygotuję Deusa do akcji i zobaczymy, jak to tutaj działa. No to zaczynam zabawę z Deusem. Na początek może użyję programu General, programu z natury bardzo odpornego. Na ustawieniach może bardziej moich, których ja używałem programu General jeszcze w tym softie 2.0, nie? Więc dyskryminacja, myślę, że 6 wystarczy. Nie, 6.8 taka jest fajna, o tutaj. W eksperckich zmienię te 2 tony
na pitch. Może wiecie co, nie będę tutaj tego zmieniał. Natomiast tu chciałbym zająć się nowym ustawieniem, które nam dał nowy soft, prawda? Jednak może to później. Najpierw przejdę normalnie na tym ustawieniu na poziomie 0. Bottle cap reject 0. Notch jest wyłączony. Mamy pitcha. Silencer. Silencera używałem tutaj na 0 w tym programie akurat. Pozostawię... Aha, jeszcze dobra, moi drodzy, nie mam tutaj wyłączonej cewki, bo używałem 11 ostatnio. To powinna być cewka numer 1. Tak, już zagrała. Dobra, więc jest General. Głośność żelaza. Pozostawię ją na poziomie 7. Reaktywność na 3 w tym miejscu. Normalnie użyłbym 2,5, ale w tym miejscu ta 3 jest ok. Audio Response 4, a może 5 damy. Silencer na 0, czułość 95, frequency 40, bo będę szukał również celi drobnych. Reaktywność. Audio Response na 5. Strojenie do gruntu. No i spróbujemy, czy spróbuję, jak to będzie wyglądało tutaj. To jest duże żelazo. Na silencerze 2, silencerze 0. Jeśli dam na 2, czyli fabryczne ustawienie, to nic nie zmienia. 5, nic nie zmienia. 7, nic nie zmienia. Dobra, więc wracam do tego silencera 0, który jest jakby moim wyjściem. Jak słyszycie, mimo bardzo łagodnej bazy tego programu, ilość hałasu w gruncie jest dość duża, nie? Czy gdybym zmienił Frequency Max na 24, czy to chociaż troszeczkę ten wykrywacz by się uspokoił? Myślę, że minimalnie tak. To 24 nie jest tutaj głupim pomysłem. No dobra, no ale przecież nowy soft daje nam możliwość użycia silencera minusowego. Co się stanie, jeśli ustawię tu -3? Jakie wasze wrażenia? Czy bylibyście w stanie coś znaleźć? Tu jest cel. Jakiś. Zostawię go. Tu także. Cel jakiś wysoko przewodzący.
No i teraz nasze, czy moje, o jeszcze tu macie żelazo, które tutaj leży. No delikatnie tam popiskuje, ale tragedii nie ma. I to na silencerze na -3. Teraz pierwszym celem jest ten denar krzyżowy. Co wy na to? Ja myślę, że petarda, nie? Natomiast jeśli ustawię silencer na 0, również to nie pogarsza wykrywalności tego celu. Wracam na zeróweczkę. I kolejnym celem jest denarek jagielloński. No i tutaj niestety myślę, że to by się nie udało. Natomiast jeśli zaniżę silencer do -3, nie ma takiej możliwości, bym to odnalazł. No dobra. To jest kwestia, że tak powiem, silencera, jego zachowania. Wiele on tutaj nie zmienia, mimo że program General jest programem odpornym na wszelkie zakłócenia gruntowe. Wykrywacz mimo wszystko, że tak powiem, rozrabia. Co mogę tutaj zrobić? Wrócę do tej zerówki. Przejdę do ustawień zaawansowanych dyskryminacji i zajmę się ustawieniem, nie wiem jak to nazwać, nie? Które daje nam nowy soft. Myślę, że to nie jest dobre miejsce na zabawę tym, więc dam temu spokój. Tak wygląda działanie wykrywacza w programie General na ustawionym pitchu. Co wy na to? No jest trudno, prawda? Jednak być może w programie Sensitive będzie działało to lepiej. Więc zbuduję na bazie programu Sensitive drugiego program z pełnymi tonami, który używałem w wcześniejszym softie. Offset pozostaje na tym poziomie. Cox muszę tutaj zostawić, dlatego że jest go tutaj sporo. To zostawię. Silencer ustawię na 0, tak jak kiedyś używałem. Czułość zmniejszę do 75 może na początek, by ten wykrywacz uspokoić. Frequency max pozostawię na 40. Reaktywność zwiększę zostawię na 2,5 w tym programie. Audio response na 5. Co dalej? W opcjach audio pozostawię PWM, który chyba tutaj będzie fabrycznie. Tak. Dostroję wykrywacz do gruntu. Nic się nie zmieniło. Posłuchajcie, jak ten wykrywacz zachowuje się teraz. Myślę, że to cel. Bardzo, bardzo sympatycznie, nie? Cel wysoko przewodzący, bo tutaj leży tubka z pasty starej. To nie jest moneta, to jest taki kawałek plastiku. Prawdopodobnie jest jakieś tam lekarstwa. Cel nisko przewodzący i leży na wierzchu folia.
Myślę, że wykrywacz zachowuje się cel dobry do wyciągnięcia. Wiecie co, bo jest tutaj w miarę to na wierzchu, być może to znajdę. I dowiemy się, co ten wykrywacz znalazł, nie? No kawałek aluminium, myślę, to jest bardzo fajnym sygnałem, bez problemu do wyłapania. Myślę, że te pełne tony tutaj grają na tej czułości. Jeśli bym tą czułość tutaj zmniejszył w tym miejscu do nawet 70, nic by się chyba nie stało. Jednak pamiętajcie o tym, że zbliżamy się do dwóch zakopanych przeze mnie celi i to one są tematem dzisiejszej rozprawki. Popatrzcie, ten znacznik był praktycznie już niewidoczny, ale wykrywacz mnie zatrzymał nad tym celem. Posłuchajcie. Ten denar krzyżowy, mimo że jest małym celem, jest świetnie wykrywany. No dobra, ale teraz będzie troszeczkę trudniej, dlatego że będzie denarek. Tu też cel dobry. Denarek jagielloński, uwaga. Niestety nie. Dobra, spróbuję poprawić coś w wykrywaczu i użyję minusowego silencera na -3. Myślę, że nie. Jednak użyję również do tego reaktywności wyższej, do reaktywności na 3, więc będzie konieczna poprawa mocy i tą moc ustawię na 80. Jaka będzie wykrywalność teraz tego celu? Jakaś 30, 31 się nam pokazuje tam, prawda? Myślę, że to jest właśnie to. Co się stanie, jeśli usunę to dobrodziejstwo silencera i ustawię go na 0? Również ta wykrywalność jest przy spunktowaniu celu. Oczywiście jest to taka wykrywalność testowa. Ale coś tam mamy. Czy lepsza jest na ustawieniu silencera maksymalnie w dół? Myślę, że tak. Jeśli ustawię ten silencer na 3 plus, nie, również coś tutaj mam, nie, nie ma. Jeśli ustawię ten silencer maksymalnie na 7, nie mam wykrywalności. Jeśli ustawię ten silencer na -3, czyli dwa skrajne ustawienia, niski ton denarka, taki jaki powinien być. Tak więc teoretycznie, bo oczywiście ten cel nie zostałby normalnie wykryty, mogę stwierdzić to, że używanie silencera na -3 pomaga w znajdowaniu właśnie takich trudnych celi, bo tutaj okazało się, że ten cel, którego już też gdzieś zadeptałem, o tu jest dosyć łatwy, prawda? I to nie przeszkadza wykrywaczowi wcale te ustawienia, by go znajdować, nie?
nawet na 7. Spróbujemy 7. Nawet na 7. Łatwy cel znajdziecie nawet na ustawieniu silencera -7, nie? Ale trudny, ten, który jest o wiele trudniejszy, to jest wyzwanie nawet na -3, prawda? Bo na -3 macie tylko gdybyście chodzili w tej kukurydzy w ten sposób, to właśnie byście w ten sposób tego donarka wyciągnęli. No, dobra, no to takie są teoretyczne dywagacje. Dobra, a jak się będzie zachowywało to żelazo, które tutaj mam na tych pełnych tonach? No wiadomo, że tam troszeczkę popiskuje, jak to w Deusie, ale jest dosyć fajnie, nie? No, to tyle, jeśli chodzi o Deusa i użycie w takim terenie. Poczekajcie, jeszcze jedna rzecz jest do sprawdzenia ważna. Pozostawię ten silencer na -3 i przejdę się z tym wykrywaczem na tych ustawieniach, czyli na ustawieniach trochę wyższych. Czułość mam 80 i reaktywność 3. Cel. 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 Myślę, że bardzo fajnie jak na razie się nam to zachowuje. Cel. Cel, folia aluminiowa na wierzchu. Cel wysoko przewodzący. Cel. 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 No i jestem przy denarku. I taka powinna być wykrywalność tego denarka. Dobra, pokazałem Wam, jak działa Deus. Myślę, że całkiem fajnie. Przyznam się również, że jestem troszeczkę zaskoczony, że udało mi się użyć minusowego silencera w tym miejscu i to na programie Sensitive. Byłem przekonany, że program General będzie lepszym miejscem dla minusowego silencera. Z prostej przyczyny jest bardziej odporny gruntowo i w tym, można powiedzieć, tragicznym miejscu ten program General powinien działać lepiej. Jak widzicie, tutaj pokazało mi się sporo celi dzięki takim ustawieniu, czyli niskim ustawieniu czułości, dość wysokim reaktywności, jak na Deusa 2, dlatego że to nie jest Deus 1, tylko Deus 2. Ten wykrywacz działa i wykrywa. Wiadomo, że to nie są jakieś cudowne cele, ale to nie jest ważne. To jest miejsce tylko i wyłącznie testowe, nie? Tak więc dobrze. Chciałem Wam może na koniec pokazać, jak działa Versa. Więc na ten moment to wszystko. Przygotuję Versę do użycia. Tak więc Versa z cewką 9-calową, chyba trochę mniej niż 9-calową. Co do ustawień, Versa jest aktualnie na softie beta 5.45. Nie wiem, jaki soft do Was trafi.
Prace nad wersą trwają cały czas i to się wszystko zmienia, więc całkiem możliwe, że te możliwości będą jeszcze lepsze. Program pole, normalny program pole z czułością 18, z reaktywnością. Myślę, że 5 mi tutaj wystarczy. Nie chcę tutaj głębiej w ustawienia wchodzić. Standardowa dyskryminacja i multiton, dlatego że chciałem by Wam pokazać, w jaki sposób ten wykrywacz zachowuje się na ustawieniach całkiem podobnych do programu pełne tony, dlatego że tak naprawdę pełne tony i multitony to bardzo podobne rzeczy w nazewnictwie, ale także również w istocie swojej, prawda? Więc te multitony tutaj, nie? Czułość 18, nie wiem, czy nie będzie zbyt duża, ale spróbuję. Dostaję wykrywacz do gruntu. No i zaczynamy. Cel. 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 Folia. Cel wysokoprzewodzący, monetarny. Cel bardzo dobry. Cel do wykrycia. Cel niskoprzewodzący. Jakiś fragment ceramiki, ale takiej, można powiedzieć, XIX-XX wiecznej. Tu jest jakiś maskowany kolorek. Jak widzicie, mam takie wrażenie, że wersa wykrywa, nie? To, co jest, ona sygnalizuje. Jest niski ton, no bo wiadomo, że ten grunt jest taki, jaki tu jest. To zaśmiecenie jest masakryczne. To żelazo. Do kopnięcia. Do kopnięcia. Idę dokładnie po śladach, gdzie przespacerowałem się z Deusem. Coś niskoprzewodzącego. Folia. Deus też ją znajdował i troszeczkę wyżej ją identyfikował. Prawdopodobnie to jest folia z puszki od piwa, czyli taka grubsza trochę, nie? Wiadomo, można by zarejestrować tu więcej celi kolorowych. Wszystko łączy się z uchem
użytkownika wykrywacza, jednak powoli zmierzam do denarka krzyżowego. No ale wyje. No ale teraz test najtrudniejszy, czyli denarek jagielloński. Podobnie jak Deus, zniża, a tu jest już wyżej. Skala jest troszeczkę inna niż w Deusie, dlatego to ID jest niski ton, prawda? Słyszycie go, nie? Ten kamień mi tu troszeczkę przeszkadza. Gdybym zmniejszył czułość do powiedzmy 12, co jest rzeczą normalną, nie? Podobnie jak Deus, ten denarek jest brany, czyli bardzo wąziutko, teoretycznie można powiedzieć, a z tego podejścia no myślę, że bez problemu. Tak naprawdę to ta czułość nawet 10, nawet 12 i nie bójcie się używać w wersji takiej czułości, jest ok, nie? Popatrzcie, tutaj mam ten fragment żelaza, który pokazywałem go w Deusie. Zobaczymy, jak będzie wersa się zachowywała na niego. Wersa nie pipczy nad nim, że tak powiem, ale mam również tutaj ten kawałek taki większy, płaski. Zobaczę, jak to będzie się zachowywało nad tym celem. O, widzicie go tutaj? Jest tu taki szpetny. Posłuchajcie. Również jest soczyście i mięciutko, nie? No cóż, no taki to jest, że tak powiem, cel trudny do garnięcia. Ale tu mam kolejne żelazo, widzicie go tutaj? O! No to jest zablokowane już, nie? No, tak więc widzieliście dwa wykrywacze. Wersję wziąłem tylko i wyłącznie po to, byście mieli jakiś punkt odniesienia. Podsumowanie. Jeśli chodzi o oceny lepszy, gorszy, to ja to pozostawiam specjalistom. To nie jest moja działka. Pokazałem dwa różne wykrywacze, dwa wykrywacze na softach beta, dlatego mnie to tak zainspirowało, dlatego że test, raczej software Deusa 2 również jest beta softem, prawda? Więc się może coś zmienić. Wersja również na beta, chociaż nie jest on publicznym softem na razie. Tych softów było wiele i cały czas ten postęp idzie do przodu w kwestii wykrywaczy. Deus 2. Co mnie zaskoczyło, to, że ten Deus sprawuje się dobrze w programie Sensitive w tym miejscu na ustawieniach Silencera -3, dlatego że te ustawienia Silencera -3 rzeczywiście pomagają przy celach trudnych. Na pewno Wam nie pomogą przy wykryciu talara, nie? Chyba że talar będzie na pół metra, ale pomogą Wam w znajdowaniu drobniejszych celi. Wszystko zależy gdzie, kiedy, jak, kto. To wszystko zależy od Was w sumie, nie? No i od miejsca, nie? Którym będziecie szukali. Czy to użycie będzie zasadne, czy będzie potrzebne, czy nie będzie powodowało jakichś większych problemów. Ja tutaj tego problemu nie widzę, dlatego że byłbym w stanie sobie to ogarnąć, ten wykrywacz na ustawieniach Silencera -3, nawet w tym miejscu, w tym bardzo trudnym miejscu, co jest dla mnie wielkim zaskoczeniem. Byłem przekonany, że
ten program, znaczy to ustawienie Silensera na -3 w programie General działa dlatego, że to program General, czyli bardzo stabilna baza, która jest odporna na wszelkie zakłócenia. Jednak ten Silencer -3 również działa całkiem porządnie w programie, który jest hałaśliwy, czyli programie Sensitive. I to Wam zaprezentowałem. Versa, no widzicie, że Versa sobie radzi równie dobrze, albo i lepiej, albo nie wiem, to zależy tam od Was, jak sobie tam uznacie, nie? I ta wykrywalność tych celi jest. Z Versą również jak z Deusem, wszystko zależy od właściciela użytkownika. Użytkownik, który będzie bardziej zaawansowany, na pewno znajdzie tą Versą więcej, bo daje ona duże możliwości, szczególnie teraz, nie? Te możliwości są polepszone, znacząco polepszone. Więc na dziś to wszystko. Miejsce jest stare, bo ten dom jest jeszcze pochodzi z XVIII wieku. Odkopię sobie jedynie te cele swoje, które sobie tam zakopałem. W kwestii zasilania, no to wiadomo, że chodzę między, że tak powiem, zagonami. Tu jest Denarek Jagielloński, a pomarańczowy znacznik wziąłem sobie łopatki na złość, to krzyżówka nie uciekła, jest tutaj. No to na dzień dzisiejszy tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia.